Wojna z Rosją była. Это 50? Да. Они для народа ничего не делают. Do czego należy się prędko przyzwyczaić, to to, że trasa w Gruzji owocować może nie jedynie pięknymi widokami, ale i nieoczekiwanymi gośćmi. Террорист. Никто уже не хочет. Войну никто не хочет. Вот здесь у нас война. Не надо. Зачем это надо? Убивать людей. Жалко. Но это Путин не понимает. Он не знает, что нельзя убивать человека. Wojna i polityka jest tylko, żeby stary ludzie сказали młodym malcikom, żeby oni ubijali się. И на войне, когда война, можно деньги зарабатывать. Деньги тоже, да. Chociaż nie jest to wiedza tajemna, to jednak wiele osób w Polsce nie jest świadoma, że najsłynniejszym Gruzinem w historii był Józef Stalin, albo raczej Józef Wissarionowicz Dżugaszwili, urodzony w mieście Gori mniej niż 100 km od Tbilisi. Вот здесь был санаторий КГБ. Санаторий KGB. Да, вот здесь. W kraju panuje niełatwy kult jego postaci. Istnieje świadomość, że był tyranem i dyktatorem odpowiedzialnym za śmierć milionów ludzi. Co by jednak nie mówić, był swój, z naszej, gruzińskiej ziemi. To Stalin tak lubił этот город. Да. Я сейчас покажу. Потому что они сделали Я это сейчас здание. покажу, в какой санаторий он приезжал сюда отдыхать. О. Да. Ja widziałam nagrania z tego. Jest wejście. Хочешь фото делать? Да, я бы хотел. Zwłaszcza osoby starsze, pamiętające czasy Związku Radzieckiego, mogą wspominać go pozytywnie. Jaką ironią losu jest fakt, że to właśnie jego rodzinne Gori było bombardowane przez Rosjan w 2008 roku. W czasach ZSRR Gruzja kochała Stalina,
a Stalin kochał Gruzję. Na tyle, by kazać zbudować najwspanialszy kurort w całym Związku Radzieckim. Miasto Skartubo miało być ulubionym miejscem wypoczynkowym pierwszego sekretarza. W sumie stanęło tu aż 19 monumentalnych sanatorii, których chwała w przeciwieństwie do ZSRR nie miała być wiecznie żywa. Niepodległej już Gruzji nie było stać na poniesienie tak kolosalnych kosztów w związku z funkcjonowaniem kurortu. Dlatego też miasto systematycznie upadało, aż do stanu dzisiejszego. Yeah, for resting, for holidays. For relax. Dobra, jesteśmy w sanatorium, jednym z, Idziemy się relaksować. nie wiem ilu to jest, 100 takich opuszczonych. Ponoć to było ulubionym sanatorium Stalina. Czy to prawda? No pewnie tak, jak tak pan nam powiedział. Coś niesamowitego. W środku to wygląda jak zwykła rudera, ale z zewnątrz robi wrażenie. Tutaj też robi wrażenie. Wodzie? Wow, co on robi? Nie skacz. Dawid, nie skacz. Nie skacz. Don't do this, man. To sami widzicie. Od tego jest. Budynków takich jak ten jest tutaj w Skartubo naprawdę masa. Od groma jest tutaj tych byłych sanatorii, uzdrowisk. Zresztą jest też kilka, które dalej działają albo starają się działać. No ale większość jest opuszczonych i pewnie lwia część ludzi z zachodu, takich jak my, którzy tu przyjeżdżają, są właśnie po to, żeby zobaczyć te relikty przeszłości Związku Radzieckiego. Dobra, krótkie wyjaśnienie. Tutaj akurat chyba w tym budynku, w tym sanatorium nikt już teraz nie mieszka, ale do wielu innych sanatorii, takich budynków w 2008, po 2008 wprowadzono uciekinierów z Abchazji podczas wojny gruzińsko-rosyjskiej. No to jest trochę uproszczenie, wojna gruzińsko-rosyjska, bo to nie było takie proste. Ale ludzie z Abchazji uciekali przed Rosjanami i ci, którzy trafili do Gruzji, zostali chociażby właśnie tutaj tego miasta do Skartubo przywiezieni i dostali mieszkania w tych sanatoriach opustoszałych. No i z niektórych pokojów zrobiono mieszkania i sobie tak ci ludzie tutaj żyli. No i coś takiego. W tym budynku nie wiem. Nie wygląda mi, żeby w tym budynku akurat mieszkali, ale mijaliśmy, przyjeżdżając przez miasto, parę budynków, gdzie na pewno ludzie mieszkali albo dalej mieszkają. Gdzieś anteny jakieś satelitarne było widać, ale ponoć ich już przesiedlają z powrotem.
w sensie nie przesiedlają, że do Abchazji z powrotem, tylko budują im takie socjalne budynki, takie bloki. No bo nie ukrywajmy, że warunki w tych sanatoriach, w tych budynkach nie należą do najlepszych. Tutaj nie wiem, chociażby czy nie ma jakiegoś pożaru. Pozostałości po tapecie. No właśnie, ale mówię, no nie wiem, czy to jakoś pożaru nie było w tym pomieszczeniu. Być takie osmolone strasznie. Możliwe, że coś Myślę, że tutaj mogło się coś palić. Widać ślady po elektryce, to może coś tam dosyć. А те люди, которые живут в этих санаториях сейчас из Абхазии, они не хотят поехать в Абхазию? Не могут? Не могут. Не могут. Там российские войска стоят. Военные, милитар, русские. Не могут уехать в Абхазию. Они, знаешь, у них были много мандарины, апельсины, сельское хозяйство. Там было очень красиво. Абхазия это фу. Это проблема, серьезная проблема. Потому что я думал, они ехали в войны, да?